Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam Państwa na kolejne wideo z serii Środa z Fusion Pro Tips. Ostatnio mieliśmy takie wydarzenie online, na którym prezentowaliśmy możliwości oprogramowania Fusion i zostałem tam zapytany o możliwość wymuszenia zagłębienia narzędzia poza materiałem w niektórych strategiach. I teraz chciałbym się na tym skupić podczas dzisiejszego wideo. Niektóre strategie domyślnie chcą zagłębiać narzędzie poza materiałem. Inne zaś chciałyby bardziej, żeby narzędzie było w centralnej, gdzieś na środku kieszeni w momencie, gdy zaczyna tą prawdziwą obróbkę skrawającą. I na przykład taką operacją jest pocket clearing. Pocket generalnie chce zagłębić się w kieszeni i rozfrezować nam tą kieszeń na zewnątrz. Więc zobaczmy, jak w przypadku takiego detalu zachowa się obróbka Pocket. Wybierzemy sobie narzędzie, freza Fi16, Select i klikniemy OK. Dobra, mamy ścieżkę, no i zasymulujmy ją sobie. Może nie aż tak szybko. Proszę zobaczyć. Narzędzie zagłębia się ruchem spiralnym i rozfrezowywuje nam kieszeń na zewnątrz. Tak? No generalnie, jeżeli się da, to chcielibyśmy unikać wiercenia, zagłębiania się frezem w taki sposób. No szczególnie, że tutaj da się wjechać w materiał od boku. Tak? No i teraz jak w takiej strategii Pocket wymusić ten najazd narzędzia od boku, czyli zagłębienie poza materiałem? Wejdźmy sobie w tą operację, zedytujmy ją i ona tutaj w ostatniej zakładce ma taką opcję jak rampa, czyli właśnie w jaki sposób ma się narzędzie zagłębiać w materiał. No i domyślnie tutaj ustawiona jest helix, czyli zagłębienie ruchem śrubowym, ale jak rozwiniemy, to niektóre strategie mają właśnie opcję dostępną plunge outside stock, czyli zagłębienie poza półfabrykatem. Kliknemy sobie OK. No i ku naszemu zdziwieniu pojawia się problem, o który właśnie zostałem zapytany, czyli ścieżka nam się nie chce wygenerować. No i co jest przyczyną tego, że ta ścieżka nam się nie chce wygenerować? Wyedytujmy ją sobie i przejdźmy do zakładki Geometria. Proszę zobaczyć, że my tutaj dla tej ścieżki domyślnie mamy takie ustawienia. Bounding box, Tool Center on Boundary i 0 mm. O co tutaj chodzi? To jest ograniczenie tego, gdzie ma być nasza obróbka, gdzie może się ona, gdzie ona ma zostać wykonana, tak? I opcja Bounding Box to jest taki prostokąt opisujący naszą geometrię. Jako że nasza geometria jest prostokątna, to po prostu będzie ten kontur zewnętrzny naszego detalu. No więc naszym ograniczeniem jest kontur zewnętrzny tego detalu. Tutaj mamy takie coś, Tool Center on Boundary, czyli ta opcja na obrazku środkowym, narzędzie, że oś narzędzia może maksymalnie na zewnątrz znajdować się właśnie na tej krawędzi, którą wybraliśmy i ewentualnie dodatkowe odsunięcie, które przemieszcza ten, jakby powiększa ten nasz prostokąt na zewnątrz. Więc to, że ta obróbka nam się nie wygenerowała, wynika z tego, że po prostu narzędzie nie mogło znaleźć się wystarczająco na zewnątrz tego naszego detalu, żeby wjechać w materiał od boku. Co możemy z tym zrobić? Najprostsze rozwiązanie tego problemu jest takie, to jest maszynik możemy wyłączyć, bo to akurat pierwsza obróbka nie ma znaczenia. Zmienimy sobie tutaj to ograniczenie na none, czyli nie mamy żadnego ograniczenia. I teraz jak kliknę OK, to proszę zobaczyć, że ścieżka powinna nam się już ładnie wygenerować. OK. Jak sobie ją zasymulujemy, to proszę zobaczyć, że zagłębienie było poza materiałem, tak, i mamy pojedyncze przejście. To, na co bym zwrócił uwagę, to ta ścieżka, która się teraz wygenerowała, to nie jest taka typowa ścieżka dla operacji Pocket. Operacja Pocket, tak jak mówiłem wcześniej, ona zazwyczaj chce dojechać do środka kieszeni i rozfrezować ją na zewnątrz. A tutaj mamy takie przejścia równoległe, trochę bardziej przypominające obróbkę adaptacyjną. Wynika to z tego, że w tej chwili jakby ta obróbka jest w żaden sposób nieograniczona, no i moduł tam optymalizujący ścieżkę w Fusionie uznał, że jest to najlepsza ścieżka, jaką jest w stanie wygenerować. Ale co w takiej sytuacji, w którym jednak musimy jakoś tą ścieżkę ograniczyć, tak? Czyli nie możemy pozwolić programowi, żeby ta ścieżka była taka
no nie chcemy obrabiać całego detalu, tylko chcielibyśmy obrobić tylko gdzieś w konkretnym miejscu, więc musimy jakoś ograniczyć w obróbce to lokalizację naszej obróbki, tak? No to co możemy zrobić? Właśnie w tej geometrii możemy wybrać Selection, hop. Możemy powiedzieć, że narzędzie może być na zewnątrz tego konturu, czyli tak jakby narzędzie stycznie do tego konturu, który jest zaznaczony, stycznie zewnętrznie. No i możemy dodać jakiś offset. Dodam jakiś dosyć duży offset, na przykład 100 mm, tak żeby, czyli co my teraz ustawiliśmy, tak? Wybrałem kontur, powiedziałem, że narzędzie może być zewnętrznie stycznie, tylko że później ten kontur jeszcze przemieściłem o 100 mm na zewnątrz. Czyli tutaj w tej przestrzeni narzędzie spokojnie może się znajdować zgodnie z tymi ustawieniami. Teraz jak klikniemy OK, to proszę zobaczyć, że ścieżka nam się nie wygenerowała. Mamy jakiś warning i mamy tutaj informację, że jedna lub więcej kieszeni nie została obrobiona ze względu na to, że ograniczenia związane z rampą, czyli z zagłębianiem, są za małe. O co tutaj chodzi? No skoro teraz pozwoliliśmy temu narzędziu być tutaj w tym miejscu, ono ma bardzo dużo miejsca, a i tak nam to nie działa. Nie działa nam to dlatego, że nie powiedzieliśmy programowi, gdzie jest półfabrykat. Proszę zobaczyć, tutaj w zakładce geometria jest coś takiego jak stock kontur. I musimy tą opcję włączyć, jeżeli korzystamy z opcji selekcji, czy też z jakiejkolwiek tutaj opcji innej niż known, żeby nam to zadziałało. No bo program musi wiedzieć, w którym miejscu tego materiału już nie ma i on się może zagłębić obok. I teraz jak sobie kliknę OK, to proszę zobaczyć, że również wygenerowała nam się już ścieżka. Bardzo podobna do tej z opcji known. OK. No teraz przejdźmy jeszcze tylko do takiej sytuacji, w której ten naddatek, który my możemy dać, no nie jest taki duży, tak? No bo chcemy trochę bardziej skontrolować to, gdzie ta obróbka się będzie znajdowała. Wpiszę sobie tutaj na przykład 8 mm i proszę zobaczyć, że teraz ta ścieżka również nam się wygenerowała, ale już troszkę inna. Ona trochę bardziej będzie przypominała typowego pocketa, czyli narzędzie najeżdża sobie mniej więcej na środek kieszeni i rozfrezowywuje kieszeń na zewnątrz. Wynika to z tego, że gdzieś w czasie generowania ścieżki ta odległość 8 mm po prostu w pewien sposób ograniczyła możliwości czy to dojazdu, czy to odjazdu z materiału. No i stąd ta ścieżka wygenerowała się w taki, a nie inny sposób. Tak? Czyli im to ograniczenie będzie mniejsze, tym bardziej ten pocket będzie takim typowym pocketem, czyli wejście na środek i rozfrezowywanie. W dzisiejszym wideo to wszystko. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału. Zapraszam również, jeżeli byście Państwo mieli jakieś pytania odnośnie Fusiona, do skomentowania wideo. Jeżeli ja znajdę w którymś komentarzu coś ciekawego, żeby nagrać kolejne wideo właśnie rozwiązujące Państwa problem, to chętnie tak zrobię. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.